Myślisz, że właśnie tak wyglądają zaręczyny w Turcji? To bardzo się mylisz. Jest to jeden z ciekawszych tematów wywołujący szok kulturowy, także zapraszam do oglądania. Dzisiaj na kanale poruszę bardzo ciekawy temat, mianowicie opowiem Wam o tym, jak w Turcji wyglądają zaręczyny. I uwierzcie mi, że jeżeli wcześniej nie spotkaliście się z tym tematem, to będziecie bardzo zaskoczeni, dlatego że wyglądają one całkowicie inaczej niż u nas w Polsce. Zanim zacznę opowiadać o szczegółach, to chciałabym zaznaczyć jedną ważną rzecz, mianowicie Turcja jest dużym krajem i Turcja jest przede wszystkim bardzo zróżnicowanym krajem. A to oznacza, że w zależności od tego, do jakiego regionu, do jakiego miasta pojedziecie, to te obyczaje, tradycje mogą się różnić. Dzisiaj przedstawię Wam taki model tradycyjnej tureckiej rodziny, gdzie islam, religia odgrywa bardzo dużą rolę. I żeby ułatwić Wam odbiór tych treści, bo myślę, że jest to dosyć skomplikowane, to postanowiłam, że będziemy mieć dzisiaj dwóch bohaterów, mianowicie Ajszę, która jest Turczynką, i Ahmeta, który jest Turkiem. Pominę taki temat, który myślę, że w dalszym ciągu występuje w Turcji, natomiast mam nadzieję, że coraz rzadziej. Mianowicie pominę temat ślubów aranżowanych i skupię się na takiej normalnej, życiowej sytuacji, gdzie Ajsze i Ahmet poznają się na studiach, zaczynają się spotykać, pierwsza, druga, trzecia randka, kolejna i między nimi pojawia się głębokie uczucie. Po pewnym czasie zaczynają rozmawiać o ślubie, zaczynają rozmawiać o tym, że chcą ze sobą spędzić całe życie. I co dalej? Słuchajcie, w wielu przypadkach w Turcji, dopóki związek nie wchodzi na ten taki wyższy level, dopóki nie jest już na tyle poważny, to w ogóle nie mówi się o tym, że się z kimś spotyka. Jest to troszeczkę takie aib, czyli zakazane, żeby pokazywać się z osobą, o której nie mamy poważnych myśli co do ślubu i co do dalszego wspólnego życia. Oczywiście my tutaj w Alanii troszeczkę inaczej to wygląda, ale pamiętajcie, że ja przedstawiam Wam taką tradycyjną rodzinę turecką. Także kiedy oni już są pewni tego, że chcą ze sobą być, wówczas przychodzi moment poznania swoich rodzin. Ahmet po raz pierwszy wybiera się do rodziny Ajsze. Oczywiście tam zadawane są różnego rodzaju pytania, bardzo prywatne. Podejrzewam, że pytają go o to, co on robi, co robią jego rodzice, czy ma rodzeństwo, co robi rodzeństwo, ile zarabia, czy ma własne mieszkanie, czy ma własny samochód. Musicie wiedzieć, że w Turcji oni są bardzo tacy bezpośredni i czasami my możemy to odbierać, że są bardzo tacy wścibscy i niegrzeczni. Ja opowiem Wam, taką dygresję zrobię, że jak poznałam mojego męża i pojechałam pierwszy raz do jego rodziny, tylko na weekend, tak wiecie, bezpiecznie na samym początku, wróciłam po tych 2 dniach do Alanii i od razu dostałam na WhatsAppie wiadomość, kiedy zamierzacie się pobrać, dlatego że nie jesteście już młodzi i czas na dziecko. Po 2 dniach takiej znajomości twarzą w twarz. Również miałam taką sytuację, że kiedyś poszłam dla Was nagrywać filmik na plaży i tam siedziałam, nagrywałam i podszedł do mnie Turek. No i oczywiście podstawowe pytania, co tutaj robisz, skąd jesteś, no i czy masz męża, tak, mam męża, a masz dzieci? Nie, nie mam. No i później pojawia się takie pytanie od osoby, którą widzę po raz pierwszy w życiu, od osoby, z którą dopiero rozmawiam od 2 minut, a kto ma problem? Ty czy twój mąż? No i wiecie, miałam ochotę powiedzieć sana ne, nic ci do tego i odwrócić się napięcie, ale no po prostu tutaj niektórzy Turcy tacy są. Mogą zadać bardzo takie pytania, których nie powinni zadawać i które u nas w kulturze są właśnie widziane jako takie niegrzeczne. No dobra, Ahmet poznał rodzinę Ajsze, wszystko jest w porządku, został zaakceptowany, teraz czas na Ajszę. Ajsze wybiera się do domu rodzinnego Ahmeta, tam również jest ostrzał pytań, również wszyscy tam oceniają Ajszę i powiedzmy, że zdała ona egzamin, została zaakceptowana. Teraz przyszedł czas, aby poznały się rodziny, czyli Ahmet wraz ze swoją rodziną przychodzi do domu Ajsze, a później rodzina Ajsze przychodzi do domu rodzinnego Ahmeta.
Ten etap jest bardzo często w Turcji pomijany, nie zawsze ma miejsce, z tego względu, że tak jak Wam powiedziałam, Turcja jest dużym krajem i te odległości są spore, także nie zawsze jest możliwość po prostu pojechania i zobaczenia, poznania tej rodziny. Często do pierwszego spotkania dochodzi podczas tak zwanego kys isteme. Słuchajcie, jest to bardzo ważny element kultury tureckiej. Można powiedzieć, że to jest formalne złączenie się rodzin i jest to taka obietnica. Ahmed przychodzi zazwyczaj do domu rodzinnego Ajsze wraz z najbliższą rodziną. Wszyscy są bardzo elegancko ubrani. Ahmed przynosi wielki, piękny bukiet kwiatów dla Ajsze, a także tacę z czekoladkami dla jej rodziny. Wszyscy zasiadają, na początku jest taki small talk, czyli padają pytania na sesynys, jak się macie, co tam u Was słychać i po wymienieniu paru zdań Ajsze tutaj ucieka do kuchni i przygotowuje dla każdego członka rodziny, zarówno swojej, jak i Ahmeta, kawę. Jest to specjalna kawa, tak zwana kawa po turecku. Dlaczego? Dlatego, że to jest cały rytuał przygotowania kawy, to nie polega tylko na zalaniu instant wrzątkiem, tylko właśnie trzeba mieć pewne umiejętności, żeby taką kawę przygotować. I w ten sposób Ajsza jest oceniana, szczególnie przez oczywiście rodzinę Ahmeta, pod tym względem, czy ona będzie dobrą gospodynią domową, czy będzie potrafiła zająć się ich synem. I każdy członek rodziny dostaje taką kawę, natomiast dla Ahmeta ta kawa jest specjalna, mianowicie ma pewien dodatek, zazwyczaj jest to sól. I kiedy przynosi kawę po turecku, to wszystkie oczy zwrócone są na Ahmeta, dlatego że wszyscy wiedzą, że ta kawa jest z dodatkiem i wszyscy oceniają, w jaki sposób on ją pije. Czy po pierwsze ją wypije, czy po drugie na jego twarzy pojawią się jakieś grymasy, czy będzie niezadowolony i tak dalej. Dlaczego? Wierzy się tutaj, że jeżeli Ahmed wypije kawę bez żadnego grymasu, bez żadnego marudzenia, to znaczy, że będzie dobrym mężem. Myślę, że wszyscy wiemy, że życie to nie składa się tylko z takich słodkich chwil, szczególnie to w małżeństwie. Różnie bywa, dlatego wiemy, że w przyszłości mogą być różne sytuacje i jeżeli on wypije taką niesmaczną kawę, to również będzie w stanie poradzić sobie z tymi takimi przykrymi sytuacjami w życiu i pokazuje swoją wielką miłość, pokazuje, że jest bardzo zmotywowany, żeby poślubić Ajszę. No nie mi to oceniać, ja myślę, że ja bym nie chciała swojemu przyszłemu mężowi dosypywać soli do kawy, żeby ewentualnie biedak nie miał później jakichś problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast no, mieszkam w tym kraju, szanuję, ale my czegoś takiego w ogóle nie obchodziliśmy, od razu mówię. Jeżeli chodzi o kys isteme, to szanowany członek rodziny z linii męskiej, najczęściej jest to ojciec Ahmeta, zwraca się do ojca Ajsze z zapytaniem, ja to za chwilę Wam przeczytam po turecku, dlatego że ja nie jestem w stanie tego zapamiętać. Allah'ın emri, peygamberin kavliye, kızınızı olumuza istiyoruz. Czyli z woli Boga i za przykładem proroka prosimy o rękę Waszej córki dla naszego syna. I oczywiście wiecie, te rodziny spotykając się w tym momencie, one wiedzą po co, jaki jest cel tego spotkania i praktycznie no, nie ma sytuacji, żeby ta rodzina się nie zgodziła. Po jakimś czasie, z tego co ja się dowiedziałam, to jest około od 3 miesięcy do 1 roku, następują zaręczyny. Ale hola hola, to dalej nie są takie zaręczyny jak u nas w Polsce. Zaręczyny w Turcji mogą albo odbywać się w domu, albo mogą odbywać się na sali. I ja ostatnio miałam pierwszy raz okazję uczestniczenia właśnie w takich zaręczynach, które w ogóle miały miejsce na sali i były zrobione z wielką pompą. Ja później pokażę Wam tutaj pewne urywki z tego dnia, natomiast teraz opowiem Wam co nieco, jak to wygląda.
Słuchajcie, jest dużo gości. Tak jak podczas Kiss Isteme zazwyczaj jest to tylko najbliższa rodzina, tak podczas zaręczyn, które tutaj się nazywają Nishan, mogą być zaproszeni zarówno przyjaciele, jak i oczywiście rodzina. Niezależnie od tego, gdzie odbywa się Nishan, czy w domu, czy na sali, to są pewne elementy wspólne, a najważniejszym takim momentem jest nakładanie, uwaga, obrączek. Tak, dobrze słyszeliście, w Turcji na Nishan, na zaręczynach nakłada się obrączki, które nazywają się tutaj alians. I te obrączki są związane ze sobą wstążką, najczęściej w kolorze czerwonym. Jak wiecie, kolor czerwony ma tutaj ogromne znaczenie w Turcji. Symbolizuje szczęście dla przyszłej pary młodej, błogosławieństwo, a także wierność. I te obrączki nakładane są na prawe dłonie. Tak jak Wam powiedziałam, są złączone wstążką i osoba, która ma duże poszanowanie w rodzinie, bierze takie ogromne nożyczki i podchodzi do przyszłej pary młodej i chce je przeciąć. Chce przeciąć wstążkę. Ale zazwyczaj tutaj mówi, że te nożyczki się stępiły, nie da rady. No i oczywiście rodzina, czy to Ajszy, czy to Ahmeta, musi tutaj rzucić trochę grosza, żeby te nożyczki znowu zadziałały i żeby można było przeciąć wstążkę. I z tego, co słyszałam, to przez całą noc przyszła para młoda nie powinna ściągać z obrączek tej wstążki. Ona cały czas, ta wstążka powinna tam być, aby właśnie przyniosło im to szczęście. I słuchajcie, to jest bardzo ważny element, ważne wydarzenie, dlatego że po tym czasie już jakby wszyscy wiedzą, że ta para jest sobie przeznaczona i że oni wezmą ślub. Co mnie tutaj zaskoczyło, dlatego że ja idąc na Nishan w ogóle nie chciałam się przygotowywać. Czasami lubię pójść tak, wiecie, na żywioł, żeby po prostu nie wiedzieć, co mnie czeka. To jest to, że Nishan wygląda jak wesele. Są tam dokładnie te same elementy, czyli wszyscy są bardzo ładnie ubrani. Jest tort, ten sztuczny tort, który wjeżdża i który ma robić ogromne wrażenie, który ma dobrze wyglądać na zdjęciach i ewentualnie na filmie. Oczywiście później dostaliśmy kawałki, które już czekały w kuchni. Również stoły były przystrojone, były różne napoje podane, były suche przekąski. Jeżeli oglądaliście mój filmik o tureckich weselach, to wiecie, że w większości przypadków nie ma tutaj jedzenia, nie ma w ogóle alkoholu. Były tańce i były takie elementy jak między innymi rozdawanie prezentów. Natomiast na Nishan zazwyczaj te prezenty daje najbliższa rodzina. I słuchajcie, Ahmed wraz z Ajsze stali na środku i mieli takie te szarfy czerwone, do których przyczepia się pieniądze albo przyczepia się złoto. I zazwyczaj Ajsze dostaje tutaj złoto w postaci między innymi bransoletek, między innymi łańcuszków, a także chciałam Wam pokazać, są takie specjalne monety z podobizną Ataturka. Tak to wygląda. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję je zobaczyć. I ważne jest to, że słuchajcie, mamy tutaj gram. Tak wygląda gram. Później mamy czejrek, czyli 1/4. Tak wygląda jarym, czyli połówka, i potem jest jeszcze tek, czyli całe. I właśnie one mają agrafki i przyczepia się po prostu tutaj do tych szarf. I to, co dostaje Ajsze na zaręczynach, to tak naprawdę powinno należeć do niej i to jest jej inwestycja na przyszłość. Oczywiście wiele par później kupuje za to czy dom, czy kupuje samochód, ale tak naprawdę Ajsze nie ma tutaj żadnego obowiązku tego oddawać, dlatego że właśnie to jest jej zabezpieczenie. Natomiast jeżeli chodzi o Ahmeta, to on też dostaje prezenty, ale zazwyczaj albo w postaci gotówki, albo w postaci na przykład zegarka. Wszystko odbywa się na środku, tak żeby każdy uczestnik tych zaręczyn mógł zobaczyć, co przyszła panna młoda dostała.
i co Ahmed również dostał. I niejednokrotnie jest to nawet kamerowane, uwiecznione na kamerze i pod moim filmem o tureckich weselach pojawiło się kilka takich negatywnych komentarzy, że okej, nie mam pieniędzy, to co, nie mogę pójść, no bo będzie potem głupio, będzie pokazane, że nic nie dałem, albo że to jest takie troszeczkę na pokaz. Ogólnie z jednej strony zgadzam się, dlatego że Turcy lubią pokazywać właśnie ile czego dostali, później te przyszłe panny młode czy mężatki już one chodzą z tymi wszystkimi bransoletkami, pokazują jakie to są bogate. Natomiast powiem Wam, że ma to przede wszystkim takie praktyczne zastosowanie, dlatego że później idąc do kogoś na wesele, my wiemy ile ta osoba dała nam, więc przynajmniej tyle powinniśmy dać. I powiem Wam, z takiego mojego doświadczenia, my mieliśmy taką sytuację, że jedna z ciotek nie wręczyła nam złota, mimo tego, że jej synowie dostali od rodziców mojego męża złoto i powiem Wam, że była taka mała afera z tego, dlatego, że nie jest to dobrze widziane. Jednak stosuje się taką zasadę po prostu równości. Ktoś mi dał tyle, minimum tyle też powinienem dać. I byliśmy ostatnio na takim weselu, gdzie w ogóle była oczywiście kolejka do pary młodej i słuchajcie, stał pan, mówiło mu się ile mamy pieniędzy przygotowanych, jak się nazywamy, czyli nie wiem, Umid, dałem 1000 lir. I potem ten pan właśnie przez mikrofon, Umid daje 1000 lir. Dla nas jest to śmieszne, taka nietypowa sytuacja, no ale trzeba szanować kulturę innego kraju. Zahit abi 200. Yardım Çardak 200. Gelinin cebine arasından 300 lira. Czyli trzeba pamiętać, że idąc na Nishan, czy wybierając się na tureckie wesele, tutaj nie przynosi się w prezencie ani kwiatów, ani kartek okolicznościowych, ani żadnych bonów, ani żadnego wyposażenia do domu. Tutaj prezentem jest złoto i słuchajcie, myślę, że to jest dobre posunięcie, dlatego że złoto jest naprawdę dobrą inwestycją. Postaram się Wam tu wkleić taki wycinek z informacją, jak ceny tego złota, jak ta wartość zmieniała się w ciągu ostatnich lat. I z tego co wiem, to na dzień dzisiejszy gram złota kosztuje około 8000 lir. Jeżeli chodzi o czejrek, to jest kwota około 12,5 tysiąca, natomiast jarym to jest około 24,5 tysiąca lir, czyli naprawdę sporo. I co chciałam powiedzieć, że w większości jest tak, że za organizację tego Nishan tutaj finansową odpowiedzialność bierze Ahmed i jego rodzina, chociaż oczywiście w dzisiejszych czasach, trudnych czasach, często jest tak, że po prostu się dzielą kosztami. Teraz zapraszam Was do obejrzenia krótkiej relacji z zaręczyn, na których byliśmy w styczniu tego roku, czyli nie tak dawno temu. To, co mi się podobało, to zobaczcie, dostaliśmy takie pamiątki i zwróćcie uwagę po prostu, jak to wyglądało. Zwróćcie uwagę na Ebru, czyli na przyszłą pannę młodą, zwróćcie uwagę właśnie na te tradycje. Myślę, że sami przyznacie mi rację, że po prostu to jest takie wesele. Witajcie na naszej właśnie takiej imprezie zaręczynowej. Muszę szybko nagrać, bo widzę, że wszyscy rzucili się do jedzenia. Są, jak widzicie, ciasteczka, oczywiście kuru jemisz, czyli suche przekąski, czaj i fanta. Dookoła porozkładane są stoły, na środku oczywiście miejsce dla przyszłej pary młodej. No zobaczcie, wygląda to naprawdę jak takie pierwsze wesele. Gel güzel çocuk olalım, o günden başlayalım. Kalbinde yer bulurlar, yerleşirim yıllarca. Seversin sonunda. Teraz będzie zakładanie obrączek.
a później będzie modlitwa, ponieważ rodzina pana młodego jest tutaj bardzo wierząca. Sardıcımız bir tane mi ya? Damadın sardıçları yok mu? Çiftime kocaman bir alkış. ولا نبدل لما حكمت يرفع ذا الجد منك جد اللهم منزل الكتاب سريع الحساب Çağırırım, çağırırım daha sensiz yatmam. Senden başka, senden başka gözü görmez. Çiftime kocaman bir alkış alayım. Senden başka, senden başka. Hediyelik var abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Dopiero teraz, po tych wszystkich etapach, następują takie zaręczyny, które my doskonale znamy z Polski, czyli Ahmed kupuje pierścionek zaręczynowy, klęka i prosi Aiszę o rękę i dla nas to może być trochę dziwne, no bo wiecie, już rodziny są powiadomione, już znajomi widzieli, już mają te obrączki na prawych dłoniach. No ale po prostu tak to tutaj wygląda. To proszenie o rękę może odbywać się w takim charakterze kameralnym, ale oczywiście może być również zrobione z ogromną pompą, dlatego że Turcy lubią się pokazać i lubią, jak się o nich mówi. I dopiero później następuje ślub. To, co musicie wiedzieć, to Turcja jest krajem laickim, świeckim i wyłącznie ślub wzięty w obecności urzędnika państwowego, ślub cywilny, ma tutaj znaczenie w świetle prawa. Słuchajcie, można to zrobić dwojako, albo można pójść do nikah, do urzędu i wziąć tam ślub, tak jak my to zrobiliśmy z Umitem. Trwa to dosłownie 5 minut. Polega na tym, że się mówi evet, tak i właściwie koniec. W zależności od tego, na jakiego urzędnika traficie, to może to wyglądać różnie. Zazwyczaj jest to obdarte z romantyzmu, zazwyczaj jest to mało podniosłe wydarzenie. U nas w Polsce też jest ślub cywilny, ale mam wrażenie, że jednak urzędnicy się bardziej do tego przykładają, albo można dodatkowo zapłacić temu urzędnikowi i zaprosić go na wesele, na taką zabawę już na sali. Ja tutaj nie będę Wam opowiadać o tym, jak wygląda tureckie wesele w szczegółach, dlatego że na moim kanale znajduje się już taki filmik, ale po prostu wiele elementów się powtarza właśnie z tego, co było na Niszan, szczególnie jeżeli Niszan jest zrobiony z wielką pompą i odbywa się na sali.
I coś, co warto tutaj zaznaczyć, to jest to, że panna młoda, rodzina panny młodej płaci zazwyczaj za makijaż, za fryzurę, za posag, wyposażenie domu, za suknię ślubną. Natomiast po stronie pana młodego jest auto, fotograf, sala, jedzenie, picie, złoto, obrączki. Tak to tradycyjnie wygląda. Niejednokrotnie Turczynki mają bardzo sprecyzowane wymagania odnośnie swojego przyszłego męża. To nazywa się Kız-isteme listesi, czyli jest to lista z rzeczami, które musi zakupić wcześniej jej przyszły mąż, partner, który chce w ogóle starać się o jej rękę, z rzeczami, które on musi posiadać. I to na przykład jest liczba złotych bransoletek. Nie wiem, na przykład bransoletka 30 gram, powiedzmy, nie wiem, kompletnie tutaj strzelam, bo w ogóle się na tym nie znam. Jak widzicie, nie noszę. Do tego na przykład, że ma zakupić zmywarkę, bo ona nie będzie zmywać, że ma zakupić jakieś specjalne garnki, powiedzmy, do gotowania, że ma kupić jej jakiś tam łańcuszek złoty o danej długości. Niejednokrotnie poza nią na tej liście znajduje się jej mama, czy jej siostra, czy właśnie jakaś bliska dla niej osoba, czyli nie tylko swojej wybrance on musi zapewnić złoto, ale często właśnie dodatkowym osobom. I wiecie, my się z tego śmiejemy, natomiast postawcie się w sytuacji takich chłopaków, którzy tak naprawdę dopiero się dorabiają, którzy wchodzą w życie dorosłe, zakochali się i no nie mogą poprosić swojej wybranki o rękę, dopóki po prostu nie zapewnią zdobycia tych wszystkich rzeczy, kupienia tych wszystkich rzeczy. Tutaj macie też odpowiedź, dlaczego tureccy mężczyźni tak niechętnie biorą śluby, albo dlaczego tak wielu Turków wybiera po prostu kobiety poza swojego kraju. My czasami tutaj się śmiejemy z dziewczynami, że my jesteśmy frajerkami, dlatego że nie żądamy od naszych mężów tylu rzeczy, złota, tak jak to robią Turczynki. Ale prawda jest taka, że Turcy mają tutaj duże obciążenie psychiczne, jeżeli chodzi właśnie o gotowość do pokrycia tych wszystkich kosztów. Często Turczynki po prostu nie chcą wychodzić za mąż tylko z miłości, dopóki mężczyzna tutaj nie udowodni tego, że go po prostu stać na to, żeby takie wesele wyprawić i żeby ją później niejednokrotnie utrzymać. Oczywiście jak już jest po ślubie, po nikach, po weselu, to po prostu te obrączki z prawej dłoni zostają przeniesione na lewe dłonie i po tym poznacie w Turcji, czy ktoś jest zaręczony, czy ktoś już jest po ślubie. I coś, co mi powiedział mój mąż i co mnie zdziwiło, to jest to, że nawet jeżeli para weźmie ten ślub cywilny, który tak naprawdę jest wyłącznie w świetle prawa obowiązujący, to oni dalej nie powinni ze sobą zamieszkać, dopóki nie zrobią wesela i dopóki wszyscy dookoła nie zobaczą, że oni faktycznie wzięli ślub. No bo wiecie, nikach to mało osób przychodzi, także mało osób widzi, że oni faktycznie już są małżeństwem, także nie jest to dobrze widziane, jeżeli zamieszkają od razu po nikach. Tutaj powinni zrobić tą całą wielką imprezę, dlatego że takie śluby tureckie, na te śluby przychodzi każdy. Nawet można przyjść z ulicy, wszyscy są mile, że tak powiem, widziani i nie zawsze trzeba przynosić prezenty, tak jak niektórzy pisali tutaj komentarze pod moim filmem o tureckich weselach. I słuchajcie, po wzięciu nikah można również wziąć ślub religijny, który odbywa się albo w domu, albo odbywa się w meczecie przy udziale imama. To, co mi się tutaj podoba, że nie trzeba płacić za tego imama, za to, że on przyjdzie, to jest jego obowiązek. On dostaje wypłatę od państwa
I oczywiście wygląda to w ten sposób, że jest skromnie, tutaj Ajsze ma zakryte włosy i po prostu zarówno Ajsze Ahmed, jak i rodzina się modlą za to przyszłe, właściwie za to małżeństwo, bo oni już są prawnie małżeństwem. I my mieliśmy taką propozycję wzięcia tego ślubu religijnego, ale do niego nie doszło. Ja nie do końca pamiętam dlaczego. Czy to było tak, że właśnie jeszcze chyba nie mieliśmy wtedy cywilnego. Chciałam Wam jeszcze wspomnieć o czymś takim jak mehir i to jest umowa zawierana właśnie przy wzięciu ślubu religijnego, gdzie zapisuje się, ile małżonka dostanie pieniędzy w przypadku na przykład rozwodu. Czyli ona się wycenia i to jest określane, że nie wiem, jeżeli Ahmed ją zostawi, jeżeli coś tam się wydarzy, to ona tyle pieniędzy ma dostać, żeby być zabezpieczoną finansowo. Porównując Polskę i Turcję, dla mnie zaręczyny w Turcji są bardzo związane z zachowaniem takiej tradycji, z uwzględnieniem rodzin, troszeczkę z takim pokazaniem się. Natomiast w Polsce jest to bardziej romantyczne, bardziej w takim kameralnym nastroju. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że to wszystko zależy właśnie od rodziny, od tego, czy rodzina jest wierząca, od wychowania. I my na przykład w ogóle nie przechodziliśmy przez te wszystkie etapy, nie mieliśmy kız isteme, nie mieliśmy niszan. Po prostu Umit oświadczył mi się w miejscu, które miało dla nas ogromne znaczenie, gdzie jakby został rozpoczęty nasz związek, co mi się osobiście bardzo podobało. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o takich zaręczynach, czy chciałybyście uczestniczyć w tych wszystkich etapach, a może uczestniczyłyście. I jeżeli nie oglądaliście jeszcze mojego filmu na temat tureckiego wesela, to zapraszam Was tutaj. Myślę, że nasze polskie wesela są zdecydowanie lepsze, ale to już sami ocenicie. Buziaki, do zobaczenia pod tureckim słońcem. Pa, pa.